Witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku długo oczekiwany przegląd przetwornicy Volt, który służył mnie latami. W tym roku i ogólnie tu zrobiliśmy 3,2 MW, a tu 7,2 MW. Więc jest czas, żeby zrobić przegląd. Bezpieczniki zrzuciłem już jakiś czas temu. A tutaj mam założone takie coś, 50 amperów GG, czyli zwłoczne. Czyli tu mam 150 w zwłocznym. No i co? Też przez jakiś czas miałem źle dobrane, bo miałem zwłoczne 3x100, ale jak sobie policzyłem zwłokę, a to cudeńko ma 16 kW mocy chwilowej przez minutę, no to 3x50 jest akurat, bo zmieszczę się w zwłoce i jakby coś się podziało, też zadziałają. Wyłączone już jest 3 dni około, ponieważ napięcie na instalacji nie grzeszy, 52,3 V. Nawet z Solar Trackera mam bardzo małe ładowanie. Nie wiem, czy mi się uda złapać 37-38 W. Nie urywa. Jest słabo. Więc co? Ja się biorę tutaj za sprzątanie, bo też to będę chciał wywalić za jakiś czas, ale tutaj sobie ogarnę, bo bezpieczniki były bardzo dawno temu wyciągnięte z kaset. Jak widać pełno syfu, a styki elektryczne raczej powinny być czyste, więc ja sobie to porozbieram. To jest właśnie plus takich kaset, że one są rozbieralne. Tylko teraz muszę też przypomnieć, jak to było. To były gdzieś jakieś zapinki. Ale sobie to zaraz przećwiczę, rozbiorę, w razie czego pokażę. Tutaj wszystko posprzątam sobie, bo przegląd ma polegać na tym, że się zrobi przegląd, a nie, że mi coś tam wpadnie i zrobi krzywdę urządzeniu. Więc co, bierzemy się do roboty. Mam wysprzątane. Przypomniałem sobie w trakcie, jak to się ściąga. Żeby to ściągnąć, trzeba po prostu tutaj od środka te klipsy odepchać. Dobra, tutaj tak to wygląda. To jeszcze jest stara moja robota. To jest młotkiem zaklepywane i lutowane. Ale daję radę, więc na razie nie wymieniam. De facto mam na to plan, kiedyś to zrobić, ale chyba nie teraz. Czyli to jest na opak, bo tu są napisy tak. Specjalnie pod to kiedyś kupowałem klucz dynamometryczny. Trzyma. I góra, bo tutaj jest, widzicie te płytki, one są do gaszenia łuku. Jak rozłączamy pod obciążeniem, żeby zgasić łuk. Dlatego takie mechaniczne rozłączenie dla mnie jest najlepsze. Ja sobie to zamykam, żeby zobaczyć, żeby się upewnić, że się nic nie odwali. Mechaniczna przerwa jest między zasilaniem, tutaj nic nie popłynie. I teraz sobie zrobimy od drugiej strony. Wszystkie bezpieczniki sobie pogaszę, żeby przypadkiem gdzieś od strony instalacji mi się nie dostało tu. Bo tu jest transformator i ten transformator może być zasilony, bo tutaj są przewody, które z niego wychodzą. Ok, co kolejne? Tutaj mam dwie rzeczy. Ten przełącznik termiczny, który załącza te 4 wentylatorki, które są połączone szeregowo, czyli jak mam 24 V, to każdy z nich dostaje po 6 V. Wiadomo, one na 5 V ruszają, ten czasem ma gorzej, ale to są wentylatorki po przeżyciach. One są po regeneracji i dużo od nich nie oczekuję, czasem działają 3, czasem wszystkie 4 działają, ale to daje sobie radę pod 30 V spokojnie, więc nie mam do tego zastrzeżeń. I to jest na 40 stopni, bo niby przetwornica sama się zaczyna schładzać. Tu jest taki
duży wentylator z jednej strony i drugi z drugiej strony, do których dojdziemy za chwilę. Sama się chłodzi, jak osiągnie pewną temperaturę, ale ja wolę, żeby nie doszedła do tej temperatury i się prędzej to schładzało. Ok, mam śrubokręt, niekoniecznie do tego, co trzeba, ale powinien dać radę i czas rozdziewiczyć tą przetworniczkę. Śrubki sobie na razie dam tu, żeby się nie potraciły, choć chyba zacznę sobie od dołu. Tak, tu jeszcze jest. Nie jestem w stanie kamerą pokazać, bo jest to od dołu, ale to jest w tym samym miejscu co ta górna. Tu widzę, że mamy dwie, czyli sobie teraz jeszcze przelecimy tu. Tak samo. Tu mamy jedną. I zaraz sobie tą górę, choć tą górę sobie zostawię jako ostatnią. Dobra. Co prawda w przetwornicy już kopałem, jak ona była dwudniowa, a mianowicie dorobiłem sobie ten mój zewnętrzny warunek załączenia przetwornicy. To znaczy to, czy jestem równolegle podłączony, od razu też ją rozładujemy. Równolegle jestem podłączony pod ten przycisk i rozłączyłem drugą opcję, czyli nie idzie mieć włączone jedno i drugie, żeby się czasem nie uszkodziło. To będzie widać później w środku. A na razie rozkręcimy sobie i zobaczymy, co tam siedzi w środku, bo jeszcze nie widziałem tego nigdy otwartego. Ale zaraz będzie ten pierwszy raz. Jak dla mnie, tak i dla Was. Dużo widziałem tych przetwornic w akcji, ale żaden raz nie widziałem, jak ona w środku wygląda do końca. Okay. I pierwsze otworzenie. I co tu mamy w środku? Pierwsze co widzę, to mnie trzyma ta tasiemka. Miejmy nadzieję, że to jest wtyczka. Tak, to jest wtyczka. I to idzie rozłączyć, więc jesteśmy w domu. I gdzieś tu mi się jeszcze coś trzyma. Tylko nie wiem co. Aha. Jeszcze ten kabelek, a ten kabelek się trzyma tu. Zaklejone. I tak. Nikt nie planował tego otwierać i widać, ile syfu ucieka. No bo nigdy to nie było otwierane. I czas zrobić ten przegląd. I co tu widać? Widać, że jest dosłownie grubo. I dlaczego lubię te przetwornice? Widzicie tą miedziuchę? To jest ta miedziucha, która robi, że to działa długo i bezpiecznie. Tu macie separację tego układu i tego układu. No to jest transformator. To nie jest połączone mechanicznie, to jest tylko na jednym rdzeniu, na tym rdzeniu. Dobra. Ja się biorę za odkurzanie. No, od tego zaczniemy, bo są dwa sposoby. Jeden odkurzanie, drugi wydmuchiwanie. Teraz tak, wyciągnę jeden palec i co wychodzi? Tak. Dmuchanie to jest właśnie pokazywanie środkowego palca sobie, bo ten syf, który wydmuchasz z jednego miejsca, wpychasz sobie w drugie miejsce. Tego nie chcemy. Tu jeszcze widzę, że jest dodatkowy bezpiecznik. Ciekawe, dobra. Biorę się za odkurzanie. Przetwornica odkurzona. Tak jak mówiłem, będę odkurzał, a nie wydmuchiwał. Obróciłem sobie płytę. Widzimy, że zakup, znaczy montaż był w 2017 roku. Mamy końcówkę 24, więc mamy 7 lat działania. Co do tego na pewno jest start. Czy to jest 8, czy to jest 7, czy to jest 9. 942, bo tu jest raczej przecinek.
9 kW. Tu mam już zrobiony, kiedy przegląd był robiony, ile mamy zjedzone. No uznajmy, że zrobiliśmy 10 MW w 7 lat. To jest taki faktyczny wynik. Tu z tych wszystkich bebechów porobiłem zdjęcia, z bezpieczników, z wszystkiego będą zdjęcia na samym końcu odcinka. Tak myślałem, jak to poskładać, bo był troszeczkę ból 4 liter, żeby to wyciągnąć i tak dalej. Więc postanowiłem, że tą tasiemkę, o ile będzie chciała puścić, nie chcę puścić, więc zostawimy Ciebie tu. Bierzemy się za składanie. Tego nie będę demontował. Nie widać, patrzyłem w każdy zakamarek, nie widać żadnych śladów z użycia przegrzania, że kondensatory wypukły. No jest to raczej dobrze zbudowane. Jak widać. Jest po prostu konkret. Nic się raczej nie przegrzewało. Wentylatory chodziły cicho i stabilnie. Może za kilka lat kolejny przegląd. Wtedy się ściągnie te wszystkie grube kable. One są też zaciśnięte i pocynowane. To fajnie na zdjęciach widać. Tutaj nawet jeszcze troszeczkę kalafonii zostało. No ale co? Bierzemy się za montaż. Teraz w drugą stronę. Ostatnio był problem z jedną stroną. Teraz tak. To przychodzi tu. To jest krótsze. A gdzieś tu mam ten dłuższy kabelek. Najpierw sobie damy dłuższą tasiemkę i fajnie, że jest wszystko zabezpieczone. Tu widać, że ten przewód musiał dotykać, ale raczej, przepraszam, ten przewód musiał tu dotykać, bo jest taka poświata, ale się nic nie dzieje. Tu jedynie jest takie dziwne miejsce, jakby coś było przetarte, ale no, raczej nie ma możliwości zrobienia krzywdy, miejmy nadzieję. Teraz tak, to było wklejone tu. Teraz potrzebuję to wsadzić tam. Więc niestety bez kamery. Troszeczkę na czuja. Jest ok. Faktycznie sobie potwierdzimy, że jest ok. Sobie tu zobaczę. Nie wiem, czy kamera będzie widziała, bo niestety trochę mi przeszkadza, ale powinno być ok. To sobie tutaj dociśniemy. Widać, że krzywo siedzi. To sobie tam też dociśniemy. I teraz ważna rzecz. Musimy sobie to zamknąć i nie ugryźć żadnego przewodu. Poprawię kamerę. I tu mi nie wskoczyło. Tu są tak. Ok, teraz jest ok. Jest w miarę luźno. I biorę się za kręcenie śrubek. Będziemy mieli wstępnie poskręcane, bo tak się skręca takie wszystkie obudowy, że nie skręca się na gotowo, tylko się łapie najpierw, a później się skręca na gotowo. Teraz patrzę w kamerze, wyglądało jakby to było samo gwintujące, ale widocznie mi się tylko wydawało. Tylko złapać, nie wkręcać. No, chyba są różne długości, albo mi się może tylko wydawać. Aha, już wiem czemu tak. Bo dół, tak samo jak tu są takie wypustki, tak samo są od dołu. Nie wszędzie mi siadły. O, jak słychać. Dlatego tutaj ta śrubka szybciej się skończyła niż tu.
Więc niby prosta sprawa, ale jak to zawsze złożyć jest gorzej niż rozebrać. Tym bardziej jak się coś robi pierwszym razem. Okay, muszę sobie kucnąć. Nie wiem, czy tam jeszcze sobie wszystkie odkręcę. Dlatego nie warto skręcać od razu na gotowo. A zawsze jakaś niespodzianka wyskoczy. Okay. Z tej strony mam. Ściągniemy sobie kamerę i Wam pokażę, o co chodzi. Nie umie się tutaj trafić. Muszę się całym przesunąć w tą stronę, żeby tutaj się wtrafić. Dobra, ja się pobawię w celowanie, bo włosów nie ma, więc troszeczkę trzeba się pobawić i zaraz lecimy dalej. Właśnie sobie stworzyłem bieda rezystor rozruchowy, ponieważ przetwornica stała długi czas, ponad 3 dni bez zasilania. I teraz jakbym wsadził bezpieczniki, to by się stała następująca rzecz. Bardzo duży prąd by poszedł, ale tego nie chcę. Tutaj te nożyce idą w tą stronę. I sobie spróbujemy się wszczelić. Mam jedne. Mam drugie. Czyli mam 2 razy 50 amperów. Tylko nie wiem, czy mi się tu uda. Haha. Teraz szybka sztuczka z wyciąganiem. I w sumie możemy spróbować. Jeden tu. Jeden tu. Tylko zaiskrzyło. Ok, nic się nie dzieje. Damy sobie niżej. A teraz sobie jeszcze spróbujemy, czy żarówka się nie zepsuła. Na drugim powinno być git. Podładowaliśmy sobie. Albo się spalił bezpiecznik. Ale to się dowiemy za chwilkę. To sobie wyciągamy. Wsadzamy z powrotem do kasety. Tu zawsze na górze jest taka spłonka. Nazwijmy to tak. Ona pokazuje, powinna odbić, jak się bezpiecznik zbije. Wbijam sobie jeden. Tak samo drugi. Się okazało, że na jednym da radę. Tylko, że mi tu chyba to nie siedzi. Nie, siedzi. Jest git. To sobie dam z powrotem. I teraz tak. Stara zasada mówi, przy wbijaniu bezpieczników, typowo takich, proszę działać szybko. Więc co? Działamy szybko i nie wybuchło. I teraz test. Wstało. Mruczy jak zawsze. Świeci inwerter on i świeci inwerter inverter power online battery charging off. Czyli ta sobie świeci. Tu, pyk. Teraz kwestia sprawdzenia zasilania, bo wiadomo, mogło coś pójść nie tak. Chyba tyle. Mamy gotowe. Jeszcze może zdążymy. Tu już sobie naklejkę nakleiłem. Przegląd zrobiony. I teraz sobie zmierzymy na różnicówce. W sumie tutaj możemy bezpośrednio. Sprawdzam sobie, czy sondy są sprawne. Miernik na AC. W trybie auto. Jedna sonda. Druga 231. Pasuje. Więc
To możemy rozłączyć. No i chyba tyle. Uruchomione, działa. Tutaj się nic nie podziało. To mi się przyda na przyszłość. Może słychać, jak tam nawet filament lata w środku. Może, że się filament jeszcze przepalił. Tak z ciekawości zobaczymy. Miałem dwie zewnętrzne. Nie, jest ok. Dobra, tyle w temacie. Udało się wszystko porobić. I zapraszam na następne odcinki w najbliższym czasie. Like, subskrypcja, mile widziane. Więc do zobaczenia, do następnego. Cześć.